Cześć, siemanko, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. Wróciłem z urlopu, przede mną jeszcze jeden, troszkę wypocząłem, troszkę się rzeczy podziało. No i też nie ukrywajmy tego, troszkę sprzętu nadesłaliście, dlatego też dziś w odcinku pokażę Wam, co tutaj do mnie przybyło i czym będziemy się ewentualnie zajmować na etapie następnych odcinków poświęconych laptopom retro. Tych odcinków, które będą wchodzić w okresie jesienno-zimowym, a także wczesno-wiosennym i później późno-wiosennym. Jest to, wydaje mi się, najlepszy okres na to, żeby wypuszczać odcinki związane z retro. Jest to też okres, gdzie Wy najczęściej te odcinki oglądacie. Co za tym idzie, teraz na przełomie następnych miesięcy będę się skupiał na tym, żebyście mieli tego jak najwięcej, jak najlepszej jakości. Ja też w tym okresie lubię się najwięcej nimi bawić, więc nie przedłużając, zaczynajmy i spójrzcie, co udało mi się od Was otrzymać, a także co udało mi się znaleźć, wychodząc na pobliski śmietnik. Na początek pokażę Wam, co Wy mi tutaj przysłaliście i będziemy sobie tutaj w tym odcinku omawiać, jak to mniej więcej wygląda i co sobie tutaj spróbujemy z tym zrobić. Pierwszym laptopem, który tutaj od Was dostałem, załączę sobie może dodatkowy tutaj rejestrator. Wy sobie zobaczycie w tym rogu na zbliżeniu, jak to tutaj wygląda od tej strony. I teraz tak, pierwszym laptopem, który dostałem od Was, jest Toshiba w stanie takim średnim. Ta Toshiba przyszła do mnie bez zasilacza, jest bez dysku, już sobie wcześniej sprawdziłem. I jest bez... No i w sumie chyba tyle, bo pamięć RAM jakąś tam ma. I powiem Wam tak, jeżeli tą Toshibę udałoby nam się uruchomić, zreanimować, ja tutaj dorzucam od siebie dysk i ta Toshiba z racji tego, że nie jest jakby oczkiem w głowie mojej kolekcji, wyląduje, myślę, na jakimś konkursie i będziecie sobie mogli tego laptopa wygrać, pod warunkiem, tak jak mówię, że uda się go odpalić, zreanimować i wszystko tutaj będzie w nim żyło. Jest to jakaś Tośka na Pentiumie. Podejrzewam, że jest tutaj albo zintegrowany chipset graficzny Intela, albo też jakiś zintegrowany chipset AMD. Co tutaj konkretnie jest, to sobie zobaczymy na etapie odcinka, który będzie poświęcony tej właśnie Toshibie. Jest raczej kompletna, niczego jej nie brakuje. Nie będę się tutaj specjalnie nad nią na ten moment rozwodził. Jaka tutaj jest, widzicie. Zaczekajmy na odcinek, który będzie jej poświęcony. Następnym laptopem, który tutaj akurat tego nie dostałem od Was, a zakupiłem sobie sam, z racji tego, że ktoś wystawił tego malucha za 40 zł i no kurczę, no żal by było nie kupić, nie? Popatrzcie, jest to tak naprawdę netbook firmy Nokia, jak sobie tutaj zwrócicie uwagę. No i popatrzcie, kurczę, no ten maluch jest w naprawdę fajnym stanie. No co prawda tutaj te filmy jeszcze nie odzwierciedlają tego, co tutaj można z niego wycisnąć, ale z tego co widzę, to aluminiowa obudowa jest tutaj tylko brudna. Nawet jeżeli nie, można ją bez problemu odmalować. Co się tyczy samego wyświetlacza, cóż, myślę, że będzie tutaj można to ładnie spolerować, ponieważ jest to Plexa. Sam laptop, mam nadzieję, że działa, górną pokrywę będzie się dało zrobić i jeżeli się go uda odpalić, no cóż, będzie to na pewno fajny maluch do retro. Popatrzcie sobie, jak to jest tutaj skonstruowane. Mamy głośniczki stereo, bardzo ładnie usytuowane, mamy głośniczek stereo z jednej i z drugiej strony, mamy tutaj miejsce na karty pamięci pod taką fajną zaślepą. Wygląda to dość tak zacnie, możemy tutaj 2 rodzaje kart pamięci wrzucić, a czy 2 naraz, tego nie wiem, ale myślę, że na odcinku poświęconym tego sprzętu sobie sprawdzimy. Mamy tutaj port USB, mamy tutaj z drugiej strony kolejne 2 porty USB, gniazdo mini jack, gdzie możemy sobie wrzucić słuchawy i wyjście HDMI, czyli tak naprawdę, jeżeli by się nam to udało odpalić, możemy sobie z tego zrobić również mini konsolę do gier podłączaną bezpośrednio do telewizora. Więc wydaje mi się, że tak, jest to całkiem fajny nabytek. Jest to laptop, netbook zrobiony w oparciu o
platformę Intela, nie ma tutaj jakby niespodzianek, jest tu jakiś Intel Atom, co konkretnie i jak to jest zrobione, tak jak już wcześniej wspominałem, będziemy sobie mogli zobaczyć i omówić na odcinku, który będzie poświęcony konkretnie tej sztuce. Mamy tutaj jakieś delikatne, drobne pęknięcia, które myślę, że sobie będziemy w stanie zregenerować. Tutaj delikatnie będzie trzeba coś tam przylakierować, coś tam porobić i będziemy w stanie odnowić tego malucha tak, że będzie wyglądał naprawdę zacnie. A kiedy to będzie, czas pokaże. Kolejnym lapkiem, który już dostałem tutaj od Was, jest to Medion. I tak, szczerze powiedziawszy, szukałem trochę informacji na jego temat w sieci. Generalnie ten model występuje pod różnymi nazwami. Raz się nazywa Medion, raz się nazywa Compact, raz się nazywa Hapek, raz się nazywa Advent i tak naprawdę wydaje mi się, że to tak naprawdę jest jakiś kadłubek firmy Clevo. Dlatego, że Clevo często, gęsto robiło nam tutaj takie kadłuby w tamtym okresie do różnych innych producentów, między innymi właśnie HP, Advent czy właśnie Medion. Co tutaj wchodzi w skład tego laptopa? Ano, mamy tutaj stację DVD-ROM, nagrywarkę CD, czyli tak zwane combo. Mamy tutaj wyjście na modem. Na tylnej ściance mamy w zasadzie połowę laptopa poświęconą wywiewom kratki wentylacyjnej. W związku z powyższym, że mamy tutaj zainstalowany prawdopodobnie dość potężny procesor. Mamy tutaj też RS232, PS2, wyjście VGA, takie 4-pinowe wyjście na zasilacz, co również zdradza nam, że tutaj mamy jakieś konkretne podzespoły w środku wyrzucone. Z kolejnej strony czytnik kart pamięci, mamy tutaj RJ45, mamy port Firewire, mamy 3 wyjścia mini jack na głośniki przednie, tylne, mikrofon, słuchaweczki, mamy 2 USB-ki, mamy IRD i mamy gniazdo PC, MCIA oraz jakiś tutaj jeszcze wywietrznik. A co tutaj tak naprawdę się kryje pod tą maską? No może być ciekawie, bo jest to laptop z czasów, kiedy tak naprawdę była taka kumulacja tego, jak reinstalowałem systemy na bazie Windowsa XP. Mamy tutaj Pentium 4 i mamy tutaj Nvidia z serii FX. Jaki tutaj konkretnie jest Pentium 4 i jaka tutaj jest Nvidia? Pojęcia zielonego nie mam. W sieci można wyczytać różne informacje, że to jest FX 5200, 5250, 5600, że tutaj może być Pentium 4 2.0, Pentium 4 2.2, 2.4, 2.8, nie wiem. Nie odpalałem tego laptopa, jeszcze nie sprawdzałem, czy działa. Jeżeli się okaże, że jest sprawny, że jest wszystko ok, no to wtedy będziemy się bawić i również na jednym odcinku tutaj poświęcimy mu wystarczająco czasu, żeby go ładnie odświeżyć, zainstalować oraz sprawdzić. Z rzeczy takich dość fajnych mamy tutaj klawiaturkę membranową, która jest transparentna. Kurde, wy tego nie będziecie widzieć. Czekaj, spróbuję wam to tutaj jakoś przybliżyć. No, może to jakoś tutaj na tej drugiej kamerce sobie uchwycicie, ale sama ta klawiatura jest transparentna. Ona jest przezroczysta, widać tutaj motylki i gumki, które są pod klawiszami. Daje to dość taki fajny efekt. Myślę, że będzie tutaj fajnym dodatkiem. Całościowo laptop prezentuje się naprawdę bardzo masywnie, waży gdzieś spokojnie w okolice 4 kg i tak naprawdę jest takim przedstawicielem swoich czasów. No bo szczerze powiedziawszy, Pentium 4 z Nvidią z serii FX to był taki bardzo, ale to bardzo częsty widok w domu statystycznego Polaka w latach 2002, 2003 i 2004. Tak naprawdę jak chodziłem robić komuś reinstalki, to było praktycznie 100% pewne, że będzie miał jakiegoś FX-a z serii 5200 i Pentium 4 bądź jakiegoś Celerona, ewentualnie jakiegoś Atlona. To było naprawdę tak typowe, że aż do, kurde, no do wyżygania. No tego było naprawdę masę. Więc jest to typowo retro zestaw z okresu tamtych lat i myślę, że jeżeli uda się go odpalić i będzie z nim wszystko ok, to do takich retro gierek z tamtego okresu będzie jak najbardziej super maszynką. A czy się uda, to sobie zobaczymy na odcinku poświęconym tej konkretnej sztuce. Kolejny laptop, kolejny problem, albo nie problem.
Co my tutaj mamy? To jest kolejny laptop, który dostałem od Was. Jest to Fujitsu Siemens. Mamy tutaj rzecz dość nietypową. Część z Was zarzucała mi, jest on oczywiście tutaj fajny, kompletny. Część z Was zarzucała mi tutaj wielokrotnie na różnych odcinkach na kanale, że zajmuję się laptopami głównie opartymi o procesory Intela, że nie ma u mnie na kanale żadnych procesorów AMD, że te laptopy wszystkie to jakiś tam Intel Pentium, że tak naprawdę tych AMD-ków też było dużo i wiecie co, i w związku z powyższym mam tutaj właśnie tego Fujitsu Siemensa na procesorze AMD. Ten procesor to Athlon XP. I jest tutaj, z tego co wyczytałem w sieci, wspomagany grafiką opartą o chipset SIS. I jest to o tyle fajne połączenie, że wcześniej ani w kolekcji, ani też na kanale nie miałem żadnego laptopa, który byłby zbudowany w oparciu ani o procesor AMD Athlon XP, ani o chipset graficzny SIS. Co za tym idzie, fajnie sprawdzić sobie to połączenie. Zobaczymy, jak to działa, czy to skaluje na matrycy, oczywiście zakładając, że to wszystko działa, bo tak jak, nie wiem, czy Wam już wspominałem, czy nie na samym początku, ja żadnego z tych laptopów nie sprawdzałem pod napięciem, czy one działają. Ja je dostałem tak jak są. Opisy do nich były różne. Część pisało, że działa, część pisało, że nie wie, czy działa. Ja każdy jeden z tych laptopów będę sprawdzał na odcinkach poświęconych bezpośrednio tym właśnie sprzętom. A na ten moment robię Wam tylko czystą prezentację tego, co w przyszłości na kanale będzie się pojawiać. Więc tak, mamy Athlona XP, gdzie tutaj będziemy mieli układ graficzny SIS i będziemy sobie mogli tutaj tego właśnie małego potworka sprawdzić, jak to bangla, na jakich grach, ewentualnie na takim połączeniu sobie możemy pozwolić. No i oczywiście, jak tutaj z kulturą pracy, zobaczymy sobie na odcinku, jak to jest wewnątrz zbudowane i co ewentualnie tutaj możemy poprawić. Jest też, jakby na to nie patrzeć, ten sprzęt do lekkiej renowacji, więc również na odcinku sobie go zrobimy. Kolejnym laptopem, który dostałem od jednego z Was, jest ten oto Hapek. Jest to Hapek, ale tak naprawdę te laptopy występowały również pod marką Compaq Presario. I to jest w tej wersji akurat Pavilion. Paviliony raczej mają złe opinie, tak szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę całokształt, zwłaszcza te nowe, są uznawane jako te takie sypiące się dziadostwa, które się do niczego nie nadają. Ten zasadniczo tak nie wygląda, jakby na to nie patrzeć, laptop ma już 20 lat i ciągle dobrze się trzyma, więc nie mam tutaj powodów do tego, żeby stwierdzić, że jest to laptop, który jest źle wykonany albo który się sypie. Jeżeli chodzi o jego środek, o jego technikalia, to jak sobie wcześniej wstępnie trochę sprawdziłem na sieci, mamy tutaj Athlona XP i mamy tutaj Radeona 9000. I jeżeli się okaże, że faktycznie wewnątrz tak jest i że to elegancko nam działa, no to szczerze powiedziawszy super fajny rarytas do kolekcji, zwłaszcza, że jakby jednym z moich takich najbardziej sentymentalnych, można powiedzieć, procesorów, ogólnie komputerów, jakie miałem stacjonarnych, był właśnie komputer, który kupiłem sobie po powrocie z wojska, a był on w oparciu o właśnie procesor AMD Athlon XP i Radeona 9000 właśnie. Więc jeżeli by się okazało, że tutaj są właśnie te parametry, byłoby mi bardzo miło móc przetestować sobie taki sprzęt i powspominać, czy jakby moje wspomnienia są równe ze stanem faktycznym w dniu dzisiejszym. No bo czasem, wiecie, człowiek sobie coś tam w głowie poukładał i no, lekko jest to zakłamane ze stanem faktycznym, jaki potrafimy sobie napotkać po latach, testując dokładnie te same rzeczy. Jeżeli chodzi o stan faktyczny tego pawiliona, nie jest źle, klapa jest do delikatnego odświeżenia, odnowienia. Mamy tutaj sporo różnych guzików multimedialnych, na plus fizyczne guziki dodawania i ujmowania głośności. Mamy tutaj podwójny slot kart PCMC IA. Będziemy sobie też mogli dzięki temu tutaj stestować na przykład naszego Sound Blastera Audigi 2. Z rzeczy mniej fajnych widzę, że był tutaj problem natury wodnej. Mamy tutaj rdzę. Nie wiem, czy Wy to widzicie, czy nie, ale tutaj część elementów jest zardzewiałych, zaśniedziałych. Na pewno, jeżeli działa,
to będzie go trzeba rozebrać, wyczyścić, no i przy okazji obejrzycie sobie, jak to jest zbudowane, jak to kiedyś wyglądało wewnątrz. Więc myślę, że również odcinek związany z tym konkretnym sprzętem będzie sentymentalną podróżą do przeszłości dla mnie, a dla Was jakimś tam smaczkiem, gdzie sobie będziecie mogli zobaczyć, jak to się kiedyś robiło. I tak naprawdę z rzeczy, które dostałem od Was, to by było na tyle. Ale szczerze powiedziawszy, najbardziej takim ciekawym dodatkiem, taką rzeczą, która mnie totalnie zaskoczyła, był moment, kiedy wróciłem sobie z urlopu i poszedłem wyrzucić śmieci, których zapomniałem wyrzucić przed urlopem. Tak się składa, że obok śmietnika, do którego wyrzucam resztki i różne sprzęty, które sobie tam segreguję i wrzucam w pojemniki do recyklingu, znajduje się również blaszany pojemnik na elektronikę zużytą. I akurat pech czy szczęście chciało, że już był na tyle przepełniony, że ktoś położył jedną rzecz obok tego właśnie pojemnika. I tak szczerze powiedziawszy, nie to, że grzebię po śmieciach, bo zwykle tego nie robię, ale tym razem z racji tego, że leżało obok i spełniało moje wewnętrzne kryteria, postanowiłem podnieść, sprawdzić, obejrzeć. I co się okazało? To, co leżało i to, co znalazłem, to ten oto Acer. Jest to Acer Travelmate 8000. Jest to laptop, który tak naprawdę tutaj nie jest do końca może i kompletny. Na pewno sobie tutaj część rzeczy będę musiał do niego poszukać. Mamy tutaj bardzo ładny zestaw portów, 4 razy USB, Firewire, PCMCIA, czytnik kart, dysk. Mamy tutaj, co zabawne, to mamy tutaj włożony do środka dysk, ale nie mamy zaślepki tego dysku, więc coś sobie tutaj pewnie będę musiał wykombinować. Z tyłu też mamy całkiem na bogato. Widać, że tutaj dostał strzała, jest lekko ubity, ale myślę, że to jest jeszcze do uratowania, do zregenerowania. Mamy tutaj wyjście DVI, mamy tutaj wejście VGA, co bardzo w ogóle dziwne, gdzie mamy cyfrowe wejście DVI, które w tamtym okresie było dość rzadkim zjawiskiem. Mamy wyjście telewizyjne, czyli taki totalnie multimedialny sprzęt, gdzie mamy wyjście na stację dokującą. Tutaj RJ45, RJ11, gdzie mamy tutaj nagrywarkę combo, tak jak to mniej więcej było w tamtym czasie. Sam laptop, jak widać, no widać, że leżało to w śmietniku, tak? No, cała klapa jest brudna. Ja go jeszcze tak naprawdę nie czyściłem, ja go tylko wrzuciłem w pojemnik, także jest ciągle cały ufajdany. Trzeba mu będzie tutaj poświęcić sporo serca, ale generalnie do celu, do mety, bo nawijam już Wam tutaj wystarczająco długo. Dlaczego to jest dla mnie taki fajny sprzęt i dlaczego wziąłem go z tego śmietnika? Słuchajcie, jeżeli się okaże, że on działa, będzie naprawdę niesamowitym dodatkiem do mojej kolekcji, dlatego że ten laptop jest zbudowany w oparciu o Pentium Mobile, co nie jest jakimś super wypasem i nie robi żadnego wow. Ale oprócz tego Pentium Mobile jest to laptop, który jest jakby złożony w oparciu o Radeona 9700. Ludzie, którzy żyli w roku 2002 i 2003 i pamiętają czasy, kiedy w gazetach czytało się o najwydajniejszych układach graficznych rzędu GeForce'a Titanium 4200, Titanium 4600, hybrydy 4400, wiedzieli, że ich pogromcą, a także pogromcą późniejszych FX-ów był właśnie Radeon 9700. A właśnie w tym kadłubku jest taki Radeon. Jeżeli się okaże, że ten kadłubek więc jest sprawny, będzie to naprawdę nie lada gratka, jeżeli chodzi o gry retro, a także o wzbogacenie mojej kolekcji. Ponieważ jak przejrzałem portale aukcyjne, zarówno nasze, jak i zagraniczne, naprawdę na dzień dzisiejszy praktycznie takiej sztuki dorwać się nigdzie nie da. Więc trzymajcie kciuki, żeby ten właśnie maluch był sprawny i już nie mogę się doczekać odcinka, który będzie jemu poświęcony. Myślę, że Wy też z przyjemnością taki odcinek sobie obejrzycie. Na pewno sobie tego laptopa również całego rozbierzemy, przekonserwujemy, sprawdzimy przede wszystkim, czy on działa. Spróbujemy go odnowić oraz przywrócić do życia.
Przy okazji też tych laptopów, które od Was dostałem, biorąc pod uwagę, że ich stan jest taki jak widać, oczywiście absolutnie nie mam żadnych pretensji o to, że jest jak jest, ponieważ te laptopy mają już niejednokrotnie 20 parę lat. Ale też dzięki temu, że tak jest, będę mógł wreszcie zrobić obiecany odcinek, w którym pokażę, w jaki sposób ja osobiście regeneruję tego typu plastiki, czy obudowy, czy też inne rzeczy związane z tego typu sprzętem, tak żeby znów mógł wyglądać i cieszyć oko. I cóż, na ten moment z mojej strony to tyle. Myślę, że i tak sporo się rozgadałem. Jeżeli filmik się podobał, jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, jeżeli chcecie coraz więcej tego typu treści, a także interesuje Was dalszy los tego typu sprzętów, jak najbardziej możecie sobie wrzucić subskrypcję kanału. Na tym kanale będą się pojawiać filmiki związane z tego typu sprzętem, z tym sprzętem, a także z innym sprzętem retro. Również będą się pojawiać recenzje sprzętów współczesnych, takich, których ja osobiście na co dzień używam, ponieważ uważam, że jeżeli kogoś takie sprzęty by interesowały, to z racji tego, że je mam, a też jeżeli coś mam, to zawsze mam coś na temat tego czegoś do powiedzenia, to mogę parę swoich słów wtrącić. I nie przedłużając, z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.